Siema, witam w nowym odcinku z serii Drift Projekt. W dzisiejszym materiale będziecie mogli zobaczyć, jak usuwamy całe tylne poszycie w Subaru oraz na koniec odcinka podpowiadam na parę pytań, ponieważ zebrało się tego już dosyć dużo, dlatego myślę, że warto się odnieść. Tymczasem przenosimy się do siedziby Max Racing. Właśnie będziemy się powoli tutaj zabierać za wycinanie tylnego poszycia. Mamy przygotowany body kit też, żeby przymierzyć co i jak. Tak wygląda generalnie tylna ćwiartka. Jest bardzo lekka, zresztą można sobie zobaczyć. I ten cały element przyjdzie tutaj. O, tego w sumie nie widać. Teraz bo jedną ręką tego nie ogarnę. Jak z salonu będzie. Taśma musi się trzymać. O. Tutaj pobrudziliśmy właśnie auto taśmą, dlatego stwierdziliśmy, że to wytniemy. Nie da się tego usunąć już niczym. Nie da się niczym usunąć, dlatego będzie cięte. Nie? Asia, o tym mówimy. Tak, no bo to jest porysowane, więc trzeba to wyciąć już. Tak, dokładnie. I po co będziemy to robić, Marek? To jest kolejne pytanie do Marka. Wrzucamy masę przede wszystkim, ale też chodzi o to, że taki element prostować na zawodach będzie problem, a zdjąć poszycie z laminatu i założyć nowe to nie jest problem, więc poszycie też nie będzie przyklejane, będzie przykręcane na całej długości, więc odkręcenie całego tyłu, całego błotnika to będzie dosłownie parę minut, więc jeśli ćwiartka powiedzmy będzie auta uszkodzona, to bez żadnego problemu taką ćwiartkę z laminatu sobie wymieniamy i dosłownie po paru minutach auto dalej wygląda jakby nie miało żadnego wypadku, więc o to głównie chodzi z wycinaniem całego tego poszycia metalowego. To są takie duże elementy, które właśnie teraz będziemy instalować w miejsce seryjnych. Masa. No i do tego to jest wszystko fajne, giętkie i dzięki temu tak naprawdę, jak powiedzmy grubo się nawieje na ścianę, zrobię jakiś dewola, no to nie będziemy musieli klepać blachy, tylko po prostu ten laminat albo się połamie, albo się ugnie na tyle, że będzie tylko rysa i będziemy mogli dobrze sobie dalej jechać bez problemu. Ja wcześniej w Widziku miałem normalną taką właśnie seryjną blachę z tyłu, dlatego musiałem trochę uważać na takie dewole, ale teraz to już nie będzie tego problemu. Marek obkleja. Ja wyznaczam miejsce, gdzie będzie to cięte, zostawiamy 3 cm powierzchni na to, żeby laminat się trzymał blachy. 3 cm w 100% wystarczy, a musimy to sobie wszystko ładnie wykleić, porobić promienie, żeby mimo, że to będzie przykryte, to jednak jak się kiedyś zgubi, to żeby cały czas to wszystko fajnie wyglądało. Z cyrklem? Z cyrklem. Pokaż, jaki masz cyrkiel. Jest cyrkiel, starczy. Dlatego jak się zużywają różne tarcze, to warto to sobie zostawiać, żeby ewentualnie mieć do odrysowania, albo czasem gdzieś potrzeba coś wyciąć małego, więc się bierze malutką tarczę. Spadnę. Marek, pochwal się, co tutaj zrobiłeś. Co to są za mocowania? To są takie otwory technologiczne, gwinty technologiczne w zasadzie. Mówię, po co to jest? Z drugiej strony nic nie wystaje, nie wiedziałem o co chodzi, ale Marek mi już tutaj zdradził tajemnicę. I to właśnie ma duży związek z wycinaniem tyłu w aucie, głównie po to, żeby wszystko dobrze potem spasować. Mamy szablon, żeby sobie ułatwić później całą pracę i przyspieszyć. Po obcięciu tyłu ciężko będzie spasować, ciężko, można na szczelinki i po montażu klapy i tak dalej sobie dopasować ustawienie lamp, ale po co się męczyć, montujemy taki przyrząd. Ma wszędzie regulacje, żeby można było go do środka zmieścić, montujemy na tamte gwinty. W tych miejscach przykręcamy, jest mocowanie lampy, więc przykręcamy błotniki tam, gdzie są mocowane lampy i mamy je w idealnym miejscu ustawione laminaty, a dodatkowo to się przyda też już później w użytkowaniu samochodu. Właśnie jak gdzieś będzie jakiś wypadek, odpukać, nie malowane, wszystko malowane, dobra, to jest zliczone w ten sport. Więc jak będzie wymiana po prostu elementu, można na szybko przełożyć sobie przyrząd, żeby sprawnie po prostu element zamocować w tym samym miejscu, co powinien być. Okay. No bo to ty to schowałeś od zera, nie? W sensie tak, tworzyłeś. To sobie robiłem z jakichś elementów, które leżały pod stołem, bo to nie musi być jakieś precyzyjne, że tak powiem, i nie wiadomo jak wykonane urządzenie, więc to, co jest pod stołem, trzeba było pociąć, przyłożyć, przykręcić, przyspawać i mamy taki szablonik. Tak jak masz tutaj tą linię, to będzie tak pocięte tutaj wzdłuż. I tu... I zostanie taki kadłubek. Cały ten element musimy stąd wywalić, bo on jest bardzo blisko zawieszenia i nie zmieścimy dyfra.
przez to wgłębienie. To powstanie całe nowe razem ze stelażem do chłodnicy. Tutaj ten element też wycinamy, czy stawiamy? Nie, to wszystko będzie wycięte. To będzie Na wycięte. razie wytniemy, później trzeba będzie odwieścić wszystkie zgrzewy, więc cała ta półka wychodzi. W zasadzie zostawiamy, można powiedzieć, tylko tutaj taką cieniutką blaszę. Tutaj z tyłu też będzie zamontowana chłodnica wody, ale to jeszcze trochę drogi do tego. Teraz będziecie mogli zobaczyć, jak zrobić Subaru BRZ kompakta. Zaraz wielka chwila, wyjedziemy z całym tyłem. Dobra, to trzymaj to tak jakby w takiej pozycji. Seryjnie. No, trzymaj. Trzymasz? Trzymam. Dobra. 3, 4. Poczekaj, tu się trzymamy. Dobra, jestem. Wow. To jakiś stolik można z tego zrobić. Barek. Subaru. Subarek. Subarek. Można powiedzieć, że każdy driftowoz na pewnym etapie jest kompaktem. Tak, dokładnie. No tak, tak jak na oko byśmy mieli ważyć, jak myślisz, ile waży taki tył? Nie, to tylko może mieć. C25 może. W jednym elemencie odcięte. Roboty to jeszcze zostało. No. To już nie koniec? Czy chciałbyś już odebrać samochód? Tu nawet tam przyjechałem. No dobra. Tylko tutaj masz gumę na stabilizatorze luźną, więc ja nie wiem, czy to... Więc A, Czy to można, jeszcze tą gumę trzeba można zrobić i wymieniać, wtedy, słuchaj, no. Popatrz, ono tu odstaje. to faktycznie może być trochę niebezpieczne. No. Zorganizuj taką gumę i wtedy cię wypuszczę stąd. Sprzedam Subaru. Dobra, przykładamy. A, bo to jest takie zajście. Tu jeszcze trzeba poprzycinać parę. Laminatu sporo jeszcze będzie. A jeszcze mam dotknięcie. No ale już Jeszcze cały ten element, nie? tu siedzi już lepiej. Ale już jest no, zdecydowanie lepiej niż No. Jakieś dobre koło i będzie elegancko. Albo stalóweczki.
Tutaj mamy taką dużą przestrzeń i mimo, że tutaj jest łatka, choćbyśmy ją dali nawet większą, to w zasadzie niewiele ona by nam wniosła przez to, że ta blacha pracuje i jest odsunięta tak bardzo od tej kolejnej powierzchni, więc stawiamy sobie płytkę pomiędzy jedną blachę a drugą i automatycznie usztywniamy od razu całe połączenie. Podejrzewam, że jak będę robił zaślepki do tych wszystkich elementów, to jeszcze na dół wpuszczę zabudowę tego wzmocnienia, ale żebyśmy mogli dzisiaj postawić auto na kobyłki, to w 100% ta blacha od góry wystarczy. Zróbmy prezentację małą, jak wygląda właśnie taka kobyłka. Ta kobyłka na 60 cm jest. No to jest akurat takiego typu kobyłka generalnie. Zasada jest prosta, jest szpień i w zasadzie coś w kształcie trójkąta, żeby było na tyle stabilne i to utrzymywało. I w zasadzie tyle. Z boku może się wydawać, że to mogłoby się przegiąć, ale przez to, że jest ten szpień przyspawany do całości i samochód stoi na 4 kobyłkach, rury są wspawane w nadwozie, więc jakby nie działa siła na boki, która mogłaby to wyłamać. Żaba da radę? Dalej. Dyfra nie ma. No, niedużo. Bo jeżeli chcielibyśmy podnieść na zawodach, załóżmy, to też w ten sposób, czy inny? Nie, wtedy będzie mocowanie zrobione do tego i Będzie dużo niżej. Tak? będzie niżej właśnie, bo widzisz, tu już jest maksymalna wysokość osiągnięta, nie? Wiesz co, podniesiesz nam tą kobyłkę? Pewnie. Okej, lecimy. Puszczacie, tak? Tak, no musimy podłożyć drugą deskę, żeby wyżej podnieść auto. Faktycznie będzie wysoko. 60 cm nad ziemią to już jest taka Teraz już wysokość. się wydaje spoko, a tu kurczę, prędko jeszcze w sobie 10 cm wyżej, no ale to tak jak zawsze jest z samochodami, że o centymetr czy o 2 obniżysz furę, już jaka jest różnica, tak? O, już jest. Siła? A co myślisz, że krzywo się spoziomowało, czy... Nie, może jakoś się teraz na kobyłce na tym lewarku przestawiło. Właśnie rurki nie są przyspawane, jest mikroluz, to dlatego tak może minimalnie nierównomiernie jest. Do góry nie poleci. Kurde, to faktycznie jest mega wysoko. Fajnie, no. Teraz to można działać. Można działać. Ale nie wiem, czy jak będę robił docelowe do Ciebie, czy z 5 cm niżej ich nie zrobię. To są za wysoko? No, A co, chodzi Ci o lewarek, czy że po prostu za wysoko na auto? przykład też olewarek, chociaż wyjdzie też w praniu w sumie z tymi podstawkami i punktami do podnoszenia. Ale na pewno przecież z przodu, żeby podnieść, no to już musisz mieć, bo tak jak powiedzmy z tyłu, to ten punkt będzie trochę niżej prawdopodobnie, ale z przodu nic nie będzie już niżej, tu będzie dosłownie ze 2 cm, więc... No tak, bo też nie może być za nisko, żeby nie haczyć później, nie? Zobaczcie, dzięki takiej kobyłce mamy auto uniesione na 60 cm. Nie widać tego. Więc wszystkie prace serwisowe będzie można sobie teraz tutaj dużo łatwiej wykonywać podczas zawodów. To głównie po to się robi ten zabieg tak naprawdę, żeby móc serwisować auto w możliwie najlepszych warunkach polowych.
Subaru do domu. Pakujemy na Amaroc'a. Dzięki. O. No i zepniemy pasami, będzie dobrze, nie? Tak. A few moments later. Część Subaru mamy schowane. Wracamy na chatę, idziemy się pożegnamy z Markiem i będziemy dalej cieszyć temat drift projektu. Się robię panem z przyciskami do BRZ. Myślisz, że będzie ok? No tutaj bym chciał światło mieć. No to tak będzie. Mówię, że chcesz mieć wygodne, czytelne przemknięcie. Zasilanie do telefonu też będzie w razie czego. No, śmieję się, ale o takim rozmawialiśmy. No wiesz, ja się po prostu to jest radość moja wewnętrzna, wiesz. Tak się cieszę, że aż się śmieję, no. To akurat tam Ale opiszesz mi trochę chociaż? Tam na kokpicie, żebym wiedział, gdzie to, co jest co? dramelkiem tutaj wyryjemy, wiesz, odpowiednie oznaczenie. No to elegancko. O, nie pogubię się, na pewno się nie pogubię. A tu pozostałe elementy do instalacji elektrycznej. Także na grubych kablach to puścimy i powinny się zmieścić w tych Widzę, że skrzynkach. EcoMaster ma konkurencję. Ciekawe. Sprawdzimy. Sprawdzimy, czy działa. Dobra, mamy piąteczka. Puścimy. Piona. Co będzie w kolejnym odcinku? Dowiecie się po sekcji Q&A. Lecimy z pierwszym komentarzem. Oli, jak się będzie nazywało nowe autko? Co do nazwy Subaru, szczerze mówiąc, no jakby wiadomo, Dzik był na kanale i Dzik jest tylko jeden, dlatego na pewno nowa fura nie będzie się nazywać Dzik, chociaż było już parę propozycji takich z waszej strony. Ja w swojej głowie myślałem o takiej nazwie coś w stylu Byk, ponieważ no taki silniejszy Dzik, no to Byk. Ale nie wiem, czy to do końca się przyjmie. Tak naprawdę na razie odpuściłem ten temat. Myślę, że nazwa odnośnie Subaru sama wyjdzie z czasem, jakby naturalnie, dlatego mam z tym totalny luz. Chyba że macie jakieś mega fajne propozycje albo coś w swojej głowie, no to napiszcie w komentarzu i będziemy razem kminić, jak tam nazwać Subaru z czasem. Tomasz Marciniak. Kiedy pojawi się film z silnikiem od BRZ? Jeżeli chodzi o temat silnika do Subaru BRZ, tak jak mówiłem już wcześniej, będzie to silnik 2JZ. Aktualnie jestem na etapie zbierania części. Niestety sytuacja na świecie się tak złożyła, że pozyskanie tych części jest po prostu dłuższe, ponieważ jest dłuższy czas oczekiwania na niektóre podzespoły, ponieważ idą one z Europy, a czasami nawet ze Stanów Zjednoczonych. Dlatego w tym momencie powoli zbieram części i wydaje mi się, żeby to wam pokazać na kanale, będzie to trochę w późniejszym terminie niż myślałem, że będzie początkowo. Tak więc no tutaj sorry, ale musicie się lekko uzbroić w cierpliwość i no, wydaje mi się, że to będzie taka chyba wisienka na torcie. Dlatego no, na pewno jest na co czekać. Ja sam nie ukrywam, że mocno wyczekuję również tych odcinków, kiedy będziemy je nagrywać i składać i później stroić silnik. No, strojenie będzie kozackie. Chyba że wybuchnie, no to trochę nie. Też tak może być, ale nie obstawiam takiego scenariusza. Lecimy z ostatnim pytaniem na teraz. Jak macie jakieś dodatkowe pytania, napiszcie je w komentarzu. Z czasem postaramy się na nie odpowiedzieć. A wydech masz zamiar zrobić znów w masce, czy może standardowo z tyłu? Odnośnie wydechu, przeglądałem regulamin i na szczęście nie ma takiego zapisu na tą chwilę, że musi pójść wydech pod autem. Dlatego na pewno zdecydujemy się na rozwiązanie tego w taki sposób, że puścimy wydech w machę. Z dwóch powodów, ponieważ po pierwsze jest to tańsze rozwiązanie, ale najważniejsze, nie puszczamy wydechu pod spodem, przez co mięśnie nam grzeje karoseria, co w przypadku serwisu ma dosyć duże znaczenie, ponieważ no jakby wiadomo, można się taką rurą oparzyć. W tym przypadku mamy wszystko puszczone w machę. Będzie to jedna rura, nie dwie rury jak w Dziku, ponieważ no tutaj mamy silnik rzędową szóstkę. W Dziku było V8 i też dwie turbiny, dlatego były takie kły Dzika. W tym wypadku będzie jedna rura, która myślę, że zrobimy ją tak na płaską, może delikatnie będzie wystawać, tak żeby na pewno było estetycznie, bo zależy nam na dobrym wyglądzie Subaru. W następnym odcinku będziecie mogli zobaczyć części do Subaru BRZ, jakie mi się udało pozyskać. W tym odcinku już tego nie wkładałem, ponieważ tych części jest dosyć dużo, więc to za tydzień. Jeżeli jesteśmy przy częściach, przypominam o kodach rabatowych od firm Interrally i FMIG. Wszystko macie w opisie, 15% rabatu. A jeżeli szukacie fajnej odzieży, polskiej produkcji, w dobrej jakości, zapraszamy na stronę driftpatriot.com, gdzie możecie kupić sobie nasze ciuchy. Tyle ode mnie, na bieżąco Facebook, Instagram, piona.